Cześć, zapraszam na krótki film o Giżycku poza sezonem. Witam Was z Giżycka. Jesteśmy tutaj po sezonie, w październiku. Miasto jest pustawe. Idę zobaczyć, jak wygląda mazurskie miasto po sezonie. Normalnie w sezonie tu jest pełno ludzi. Przez kanał, który tu widzicie obok, przepływają łódki. Jestem ciekawy, jak to dzisiaj wygląda. Mamy całkiem niezłą pogodę, jak na tą porę roku. Idziemy dalej. Jeszcze raz widok na kanałek. Przede mną taki mały porcik, przystań. Są łódeczki, jest pięknie. A teraz widok portu. I tu wejście do kanału. Kanał w Giżycku, czyli kanał Łuczański, to jeden z najważniejszych elementów szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc na całym szlaku. Dziennie w sezonie przypływa tędy nawet kilkaset jednostek. Kanał ma około 2 km długości, łączy jeziora Kisajno i Niegocin, umożliwiając żeglugę jachtą, motorówką i statkom pasażerskim. Jesteśmy tutaj w październiku po sezonie, no i oglądamy, jak to wygląda. No nie ma oczywiście turystów, jest dużo spokojniej, ale mamy całkiem niezłą pogodę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Trochę widać, że jesteśmy poza sezonem. Mamy tu jakieś wesołe miasteczko, ale nieczynne, nic się nie dzieje. Idziemy dalej. Pomimo, że jesteśmy poza sezonem, można sobie popłynąć białą flotą na wycieczkę. Mam jakąś grupę dzieciaków, która właśnie będzie wypływała. Gra pięknie muzyczka. Jest super. Tu widać, że trochę nie ma życia, ale ma to też swój urok. Piękna, słoneczna pogoda. Sporo podróżuję po świecie, ale Polska też potrafi być piękna i urokliwa. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Mega. I w sumie fajne jest to, że nie ma zbyt dużo ludzi. Klimat, spokój. Ludzie sobie płyną stateczkiem. Super.
Port Ekomarina w Giżycku został zbudowany w 2010 roku jako nowoczesny port pasażerski wraz z infrastrukturą żeglarską. Basen portowy oferuje blisko 140 stanowisk cumowniczych wraz z dostępem do pełnej infrastruktury. Port odwiedza od 7 do 8 tysięcy jednostek rocznie. No chyba widać, że jest to stolica żeglarstwa. Trafiliśmy na jakiś chyba wyścig takich małych żaglówek. Zobaczcie, jaki piękny jachcik. Nie za duży, a wszystko co trzeba w nim jest. My zatrzymaliśmy się w Giżyckim Zamku. Mamy tam basen, przyjemny pokój, dobre śniadanie, także wszystko jest ok. W Giżycku mamy jakiś nowo wybudowany czy odrestaurowany dworzec. Nawet nie wiedziałem, że tutaj dojeżdżają pociągi, aż muszę zobaczyć, jakie są połączenia do Giżycka. Wygląda to elegancko. Infrastruktura w Polsce się rozbudowuje, jest pięknie. Dobra, doczytałem. Stacja w Giżycku została przebudowana w latach 2022-2025 w ramach modernizacji linii kolejowej na odcinku Ełk-Giżycko. Giżycko to także świetna baza wypadowa do miejsc historycznych. Jest tu w pobliżu Wilczy Szaniec w Gierłoży, czyli bunkry, gdzie ukrywał się Hitler. Obok są też Mamerki, kolejne miejsce z bunkrami, gdzie jest replika bursztynowej komnaty. Tam wybieramy się jutro. Mam nadzieję, że uda się nakręcić jakiś materiał. Będzie się działo. Sushi bar. Zobaczcie, jaki tu jest w starym stylu targ. Sushi bar z drugiej strony jest trochę mniej zachęcający. Idziemy zobaczyć lokalny targ. Na pewno można kupić coś tutaj niedrogo i bardzo fajnego. Właściwie to miejsce chyba nie żyje. Tu mamy giżycki sklep z jajami. Jaja od chłopa, jaja od baby. Wszystko jest, co kto chce. Giżycko okazało się być dość nowoczesnym miastem. Można tutaj legalnie kupić papierosy z paproci. Zobaczcie, jaki klimatyczny kiosk ruchu. Chyba trafiłem na przysłowiowy kanał, czyli zamknięty most na kanale łączącym dwa jeziora. Most obrotowy w Giżycku to jedyny w Polsce most, który obraca się ręcznie i nadal jest w użyciu. Został zbudowany przez inżynierów pruskich w 1889 roku dla kolei wojskowej prowadzącej do twierdzy Bojen. Most przechodził kilka modernizacji. Ostatnia w 2010 roku przywróciła mu oryginalny wygląd z końca XIX wieku. Dziś służy jako most drogowy. Przed nami widzimy zamek w Giżycku. Zamek był siedzibą prokuratora zakonnego. Składał się z domu mieszkalnego i prostokątnego dziedzińca otoczonego murem, za którym znajdowała się fosa. W 1365 roku Litwini zdobyli i spalili zamek, po czym krzyżacy odbudowali tylko warownię. Następnie w XVI wieku zamek przebudowano, nadając mu charakter renesansowej siedziby. Dzięki wsparciu środków unijnych udało się odbudować obiekt. Dziś mieści się tu hotel wraz z restauracją i z centrum spa. Nie wiem, czy to widać, ale pan w oddali zamyka właśnie most. Będzie można przejść.
Dobra, idziemy na wzgórze Świętego Brunona, gdzie znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę jeziora Niegocin. Jest to część szlaku jakubowego, tak zwane Camino Polako, który wiedzie przez krainę Wielkich Jezior Mazurskich aż do Kętrzyna lub Olsztyna. Wchodzimy do twierdzy Bojen. Będzie pięknie i cudownie. Twierdza Bojen została ukończona w połowie XIX wieku jako element systemu obronnego Prus Wschodnich. Jej głównym zadaniem było zabezpieczenie strategicznego przesmyku pomiędzy jeziorami i obrona przed ewentualnym atakiem ze strony rosyjskiej. Swoją nazwę wzięła od nazwiska pruskiego ministra wojny Hermana von Boyena. Tak wygląda nasze polskie koloseum. Tutaj jest amfiteatr. Tą bramą wpuszczano gladiatorów i dzikie zwierzęta. Każdy ma takie koloseum, na jakie sobie zasłużył. Podczas I wojny światowej w sierpniu w 1914 roku Rosjanie próbowali natarcia w rejonie Giżycka i twierdza zdołała się obronić. W okresie II wojny światowej obiekt służył jako baza logistyczna i szkoleniowa. Dziś twierdza jest udostępniona zwiedzającym jako jedna z najlepiej zachowanych fortyfikacji w Polsce. Odbywają się tu różne wydarzenia historyczne i kulturalne. Dobra, jedziemy na rejs Białą Flotą. Wybraliśmy rejs wokół Wyspy Kormoranów, a to nasz cruiser. Teraz będziemy płynęli kanałem Łuczańskim. W oddali już widać, że most obrotowy jest otwarty dla żeglugi i zaraz będziemy go mijali. Wyspa Kormoranów, znana jest też jako Wysoki Ostrów, jest miejscem lęgowym kormorana zwyczajnego i czapli siwej. Ptaki te, wydzielając swoje odchody, niszczą drzewa rosnące na wyspie, dlatego też często można zauważyć tam martwe lub wyschnięte lipy i wiązy. Wyspa znajduje się w strefie rezerwatu przyrody. Zakazuje się tam cumowania, biwakowania i wchodzenia na wyspę bez zezwolenia. Przed nami wieża widokowa, z której można podziwiać bunkry i jeziora znajdujące się tu w pobliżu. No jest ona imponująco wysoka. Tu mamy replikę U-bota, niesamowicie wierna rekonstrukcja.
Idziemy teraz zobaczyć replikę bursztynowej komnaty. Mamerki to kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej. W latach 1940-1944 zbudowano je dla 40 najwyższych generałów i feldmarszałków oraz 1500 oficerów i żołnierzy Wehrmachtu. Liczyły one około 250 obiektów, w tym 30 schronów żelbetowych, które niezniszczone zachowały się do dziś. Niemcy nie zdążyli wysadzić schronów, zostały one opuszczone bez walki w styczniu 1945 roku. Bunkry już kiedyś zwiedzałem, a ponieważ nie dopisała nam pogoda, to musimy je dzisiaj odpuścić. Moim głównym powodem przyjazdu tutaj jest replika bursztynowej komnaty, ona jest oczywiście pod dachem, więc na pewno ją zobaczymy. Jesteśmy w replice bursztynowej komnaty. No nie ma lipy, jest to pięknie. W XV wieku Gdańsk stał się światową stolicą bursztynu. To właśnie tam rzeźbiarz Andrzej Schlyter stworzył bursztynową komnatę na zlecenie Fryderyka I Hohenzollera do swojego podberlińskiego pałacu w Charlottenburgu. Syn Fryderyka podarował komnatę carowi Rosji Piotrowi Wielkiemu. Została ona zamontowana najpierw w Pałacu Zimowym w Sankt Petersburgu, a później w Carskim Siole pod Sankt Petersburgiem. W 1941 roku Niemcy przewożą bursztynową komnatę do zamku w Królewcu. Tam widziano ją po raz ostatni. Dobra, powoli kończymy naszą wycieczkę. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się mój film, polajkuj go i zapraszam do subskrypcji.